Polsce grozi niewolnictwo technologiczne, jeśli nie wesprze przemysłu. Jest krok ku ekstradycji po sabotażu Nord Stream 2. Eksmisja Rosjan przez USA to szansa dla Polski w Niemczech. Jest 28 października 2025 roku. Nazywam się Wojciech Jakubik, a to jest codzienny przegląd informacji sektora energetycznego i paliwowego Energy Drink. Zapraszam. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen. Zaczynamy jak zawsze od informacji dnia. Wygnanie Rosjan przez USA to szansa dla Polaków w rafinerii Schwedt. Rosyjski Łukoil ogłosił wyprzedaż aktywów zagranicznych ze względu na sankcje USA. Amerykanie dali też ultimatum Niemcom w sprawie rafinerii Schwedt, istotnej dla Polski i wschodniej flanki NATO. To szansa dla Warszawy. Łukoil informuje, że ze względu na wprowadzenie restrykcji przeciwko niemu i jego spółkom córkom przez niektóre kraje zamierza sprzedać aktywa zagraniczne. Czytamy na stronie tej firmy. Łukoil i Rosneft odpowiadają za 55% wydobycia ropy w Rosji. USA wprowadziły 21 października wobec nich sankcje zakazujące transakcji z ich udziałem. To zagrożenie kontraktów naftowych, a także pracy aktywów, w których Rosjanie posiadają udziały. Chodzi m.in. o rafinerie w Europie, w których nadal posiadają udziały te firmy rosyjskie. Łukoil realizuje sprzedaż w celu podporządkowania się przepisom amerykańskim, które dają miesiąc na zakończenie aktywności przed wejściem restrykcji w życie od 21 listopada. Łukoil posiada rafinerię Łukoil Neftechim Burgas w Bułgarii oraz Petrotel w Rumunii. Realizuje kontrakty na dostawy ropy do Słowacji oraz Węgier. Posiada także udziały w licznych naftoportach i stacjach paliw w Europie. Kupcy ropy w Chinach oraz Indiach sygnalizowali już nieoficjalnie gotowość do porzucenia dostaw z Rosji, ale ich determinacja może zależeć od efektywności sankcji. Ruch Łukoila pokazuje, że mogą być efektywne. Akcje Rosnieftu kosztują już około 360 rubli za sztukę i są najtańsze od marca 2023 roku. Akcje Łukoila kosztują około 5 rubli. Notowania obu firm spadły w tym tygodniu o ponad 10%, a ich kapitalizacja o 900 miliardów rubli, czyli około 10 miliardów dolarów. Najbogatszy Rosjanin Wagit Alekperow, posiadający 28% akcji Łukoila, uznawanego za firmę prywatną, stracił ponad $1 miliard na deprecjację akcji tego koncernu. Rozstrzygnięcie w sprawie Łukoila może mieć także znaczenie dla Polski i bezpieczeństwa dostaw ropy oraz paliw na wschodniej flance NATO ze względu na kluczowe aktywa pod wpływem rosyjskiego Rosnieftu. Według źródeł agencji Bloomberg administracja USA dała Niemcom pół roku na rozstrzygnięcie losu udziałów Rosnieftu w niemieckiej rafinerii Schwedt. To zakład w Brandenburgii dostarczający paliwa do Niemiec wschodnich i Polski zachodniej. Polska domaga się od Niemców derusyfikacji Schwedt od rozpoczęcia inwazji Rosji na Ukrainie. Niemcy zdecydowali się na przedłużany zarząd powierniczy, który daje im kontrolę nad rafinerią, ale utrzymuje własność w rękach Rosjan. Ultimatum amerykańskie to szansa dla Polaków na wznowienie rozmów o przejęciu aktywów w rafinerii Schwedt po wyrzuceniu Rosjan albo w wersji minimum dopilnowanie derusyfikacji. Dostawy paliw ze Schwedt, starej, niezmodernizowanej rafinerii pamiętającej czasy komunizmu, mogą być kluczowe dla wschodniej flanki NATO, szczególnie w obliczu planów budowy paliwociągu Sojuszu na terytorium Polski przez Niemcy. To także szansa na współpracę przy dostawach ropy nierosyjskiej przez naftoport w Gdańsku. Obecnie Schwedt odbiera ropę klasyfikowaną jako pochodzącą z pól Kazachstanu, która fizycznie dociera przez Rosję i może być faktycznie pochodzenia rosyjskiego. Niemcy mogliby z powodzeniem zamienić te dostawy na morskie przez Polskę, jak zrobiła to inna rafineria wschodnio-niemiecka Leuna, pozbawiona udziałów rosyjskiego Rosnieftu. Tymczasem rosyjski Rosnieft nie wydał komunikatu o sprzedaży udziałów zagranicznych. Skuteczność ultimatum USA może zależeć od tego, czy wdrożą sankcje drugiego rzędu wobec tych, którzy nie podporządkują się restrykcjom. Czas na pozostałe wieści, na początek z Polski. Niewolnictwo technologiczne. Grozi nam niewolnictwo technologiczne, ostrzegał Wojciech Więcławik, prezes producenta stali CMC Poland podczas dialogu o gospodarce w Warszawie. Ostrzegał, że bez wsparcia przemysłu energochłonnego w Polsce przegra on z konkurencją z Azji. Postulował taryfę 60 euro za megawattogodzinę dla sektora oraz obniżkę opłat sieciowych.
Gaz na Ukrainę. Badanie Gaz-Systemu pokazało zainteresowanie mocami przyrostowymi na granicy z Ukrainą. To znaczy, że sąsiedzi interesują się dostawami gazu. Wyniki wskazują na szczególnie duże zainteresowanie zwiększeniem przepustowości w kierunkach importowych i eksportowych oraz w obszarach przygranicznych, sygnalizując potrzebę priorytetowej rozbudowy tych segmentów infrastruktury. Czytamy w komunikacie. Na ratunek JSW. Rząd zajmie się 28 października nowelizacją ustawy górniczej, która obejmie mechanizmami osłonowymi pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Cel to wygaszenie wydobycia węgla kamiennego JSW i skupienie na węglu koksującym niezbędnym do produkcji stali. Koszt budżetowy w 2026 roku to 2,63 miliardy złotych, a do 2035 roku prawie 12 miliardów złotych. Wycinka pod datą. 27 października ruszyła wycinka drzew i krzewów pod budowę pierwszej polskiej elektrowni jądrowej na Pomorzu. Prace mają zakończyć się najpóźniej 31 marca 2026 roku. Teraz wieści z Europy. Ekstradycja Nord Stream 2. Sąd w Bolonii zgodził się na ekstradycję Serhija Kuźniecowa z Ukrainy podejrzanego przez prokuraturę niemiecką o udział w sabotażu gazociągów Nord Stream 1 i 2. Będzie odwołanie od tej decyzji. Kuźniecow odrzuca oskarżenia. Rozwód gazowy. USA oczekują od Turcji, Słowacji i Węgier planu porzucenia gazu oraz ropy z Rosji. Ambasador USA przy NATO Matt Whitaker zasugerował, że te kraje nie uniezależniły się od Rosji w przeciwieństwie do sąsiadów i powinny to zrobić. Słowacy i Węgrzy opowiadali się przeciwko zakończeniu dostaw od Gazpromu od 2027 roku planowanemu przez Komisję Europejską. Mniej pieniędzy na offshore. Wielka Brytania obniży budżet wsparcia morskich farm wiatrowych w nowej aukcji z 1,1 miliarda do 900 milionów funtów. Brytyjczycy chcą mieć 43 do 50 gigawatów offshore do 2030 roku w porównaniu do obecnych 15 gigawatów. Analitycy obawiają się, że cel mocy wiatrowej na morzu może nie zostać osiągnięty. Jeszcze wieści ze świata. Renesans jądrowy. Google we współpracy ze spółką NextEra osiągnął porozumienie o wznowieniu pracy elektrowni jądrowej w stanie Iowa wyłączonej 5 lat temu. Zamierza pozyskiwać energię do zasilania centrów danych na mocy kontraktu długoterminowego na 25 lat od 2029 roku. Microsoft ma podobną umowę o elektrowni 3 Mile Island. Odmowa tankowców. Według źródeł Reutersa greccy armatorzy tankowców zaczynają odmawiać transportu ropy z Rosji po sankcjach wobec Rosnieftu i Łukoila wprowadzonych przez USA. Rosjanom zostają tankowce floty Widmo, które stają się w coraz większym stopniu celem sankcji zachodnich i zmuszają Rosjan do ograniczenia marży. Metale spoza Chin. USA i Japonia podpisały umowę ramową o dostawach surowców krytycznych i metali ziem rzadkich w ramach szerszego porozumienia gospodarczego. Rozważają stworzenie wspólnych zapasów strategicznych tych surowców pochodzących obecnie głównie z Chin. Donald Trump mówi o nowym złotym wieku relacji między tymi krajami. Podaż wzrośnie. Ceny ropy spadły poniżej $65 za baryłkę Brent w odpowiedzi na potencjał większej podaży z krajów porozumienia naftowego OPEC+, które według źródeł Bloomberga mają w grudniu dalej ograniczać cięcia wydobycia, tym razem o 137 tysięcy baryłek dziennie. To wszystko w materiałach przygotowanych dzisiaj, następne oczywiście już jutro, więc zapraszam Państwa serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia.